Mamy podwieszany księżyc. Można? Można. Kolejny kraj, który ma jakiś podwieszany element, a tej naszej Justynie Steczkowskiej to nie chcą na to pozwolić. To jest coś, na co trochę czekałem. To jakbym się cofnął do Eurowizji 2007. To mi się kojarzy jak kręcące się mięso do kebaba na tym takim, wiecie, szaszłyku. Trochę odwrócenie tego trendu, który jest obecnie. Cześć wszystkim, tu Michulec i witam Was w kolejnym odcinku moich reakcji na piosenki z Eurowizji 2025. A dzisiaj oceniam Serbię. Serbia, która wybrała dość nieoczekiwanie swojego reprezentanta na Eurowizję, bo dwie wielkie faworytki, czyli Mimi Mercedes i ta druga od Durum, nie pamiętam jak ona się nazywała. One miały wygrać tę preselekcję, któraś z nich, a tu się okazało, że jury nie dało zbyt dużo punktów. Widzowie też chyba trochę rozczarowali. No i na Eurowizję ostatecznie pojedzie Prince. W ogóle tak jak ocenię te serbskie preselekcje, to poza naprawdę mega sceną, która stwarzała naprawdę świetne możliwości do zrobienia swojego występu. Nie każdy oczywiście umiał z tego skorzystać, ale ci, którzy potrafili, no to naprawdę mieli bardzo ciekawe i takie przyciągające występy. Ale to, co chyba bardziej przyciągało, to właśnie to głosowanie, które było naprawdę ogromnym zaskoczeniem, bo faworyci jury dostali bardzo mało punktów albo wcale nie dostali punktów od widzów i odwrotnie. Przecież mieliśmy na przykład duet Bojana i Dawid. Bojana, która reprezentowała swój kraj na Eurowizji Junior, teraz dostała 0 punktów od jury, a 12 od widzów. I to zarówno w finale, jak i w półfinale. Tak naprawdę bardzo dużo emocji i do samego końca nieoczekiwane wyniki, kto wygra, a kto flopnie. I tak jak powiedziałem, na Eurowizję ostatecznie jedzie Prince, który już wcześniej próbował swoich sił w serbskich preselekcjach. W końcu się udało, no i czas zareagować na jego utwór Mila. Ale zanim reakcję, to oczywiście standardowo przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, bo jak pokazują statystyki, tylko co czwarta osoba, która mnie ogląda, subskrybuje mój kanał. Zostaw łapkę w górę, jeżeli podobają Ci się tego typu filmy i oczywiście, jeżeli chcesz wspierać rozwój mojego kanału, to zachęcam Cię do wsparcia za pomocą platformy Patronite. O, zapowiada się naprawdę bardzo piękny klimat, piękny entourage. No i co? Mamy podwieszany księżyc. Można? Można. Kolejny kraj, który ma jakiś podwieszany element, a tej naszej Justynie Steczkowskiej to nie chcą na to pozwolić. Wydaje mi się, że to może zostać już na Eurowizji, no bo to jest jednak bardzo kluczowy element i robi on robotę. No piękne, piękne to jest, takie bałkańskie, wiecie, bardzo z taką duszą etniczną, regionalną. No i wokal, czysty wokal, nie ma żadnych zagłuszaczy, nie ma żadnych, wiecie, jakichś syntezatorów, świetnie. Rozwija się, no ta druga zwrotka pewnie będzie bardziej już taka podbita, mocniejsza. No jest to bardzo, ojej, bardzo bałkańskie i to jest coś, na co trochę czekałem, bo mi brakuje od kilku lat takich true bałkańskich propozycji. No ta jest bardzo, to jakbym się cofnął do Eurowizji 2007. A kapella, no pięknie. I to może być naprawdę sposób na dobre miejsce na Eurowizji, mimo że ta piosenka jest gdzieś tam skreślana przez fanów, ale tak jak sobie myślę, ilu jest performerów, to tutaj jury rzeczywiście może na to chcieć głosować, no bo tutaj jest ta potęga wokalu. Bardzo jest to też takie klasyczne. Okej. Nie wiem, czy to jest potrzebny element. Ona w ogóle to mi się kojarzy jak kręcące się mięso do kebaba na tym takim, wiecie, szaszłyku. Na tym rożnie. Nie, ona jest zbędna. Ona jest zbędna w tym bridge'u. Emocjonalne, ale chciałbym, żeby on był jeszcze bardziej emocjonalny, żeby bardziej to zagrał.
bo on się tutaj uśmiecha. Trochę nie jest do końca autentyczny dla mnie, ale sama piosenka, no tak, z jednej strony to jest dość monotonne, aczkolwiek uważam, że tego typu piosenek faktycznie brakuje. Jest to jedna z niewielu ballad w stawce i jest to ballada taka, powiedziałbym, klasyczna. Czyli nie ma tutaj, wiecie, zmiany tempa, tak jak na przykład w piosence holenderskiej. Nie ma też takiej ballady, powiedziałbym, dramatycznej, tak jak jest to w Czarnogórze, tylko mamy taką balladę bardzo taką liryczną. Tutaj rzeczywiście, wiecie, ten instrumental momentami jest wyciszony w ogóle zupełnie albo tak delikatnie, tylko słychać muzykę, więc faktycznie tutaj wokal, tutaj głos musi zrobić robotę i powiedzmy, że robi. Myślę, że można to jeszcze zaśpiewać pewniej i właśnie trochę też dorzucić do tego gry aktorskiej, żeby właśnie ten widz poczuł faktycznie te emocje, które biją z tej piosenki, nawet nie znając tekstu, bo to bardzo często właśnie te emocje odgrywają większą rolę w głosowaniu niż sama znajomość tekstu języka, bo tak jak ja powtarzam w swoich reakcjach, przecież jeżeli ktoś włącza telewizor pierwszy raz, na przykład w sobotę na finał Eurowizji i ktoś śpiewa w jakimś obcym języku, no to my się nie skupiamy na tym tekście. My się skupiamy tak naprawdę głównie na odbiorze tego, co widzimy, tego, co słyszymy, czy to jest spójne, czy rozumiemy, o co chodzi. Jeżeli rozumiemy, o co chodzi, to tak naprawdę ten tekst jest gdzieś tam drugorzędny. No nie wiem, mimo że ja uwielbiam bałkańskie ballady i też czasami na tym kanale narzekałem, że mi brakuje z tych właśnie krajów typu Serbia, Chorwacja, Słowenia, właśnie jakiegoś takiego bałkańskiego sznytu, no to w sumie teraz dostałem bałkańską balladę tak w 100%, ale jakoś nie wiem, jakoś nie mam takiego przekonania, że to mnie na ten moment tak ujęło, że po prostu jest to mój numer 1 i jest to u mnie wysoko. Raczej powiedziałbym, że to jest gdzieś tam w połowie mojej stawki do tej pory, ale może delikatnie powyżej. Czyli tak około 10 miejsca na te 23-24 piosenki. Trudno przewidzieć, jakie to miejsce zajmie, no bo jednak głosują tylko widzowie w półfinale, ale mam nadzieję, że ta piosenka w finale będzie. Nie da się, żeby ten finał był dla wszystkich, ale jeżeli miałbym wybierać, to chciałbym, żeby ten utwór był w finale, ze względu właśnie na to, że to jest trochę odwrócenie tego trendu, który jest obecnie, czyli nie performance, a bardziej faktycznie wokal. I na to bym stawiał, to bym jeszcze troszkę poprawił w tym sensie, żebym wydobył ten wokal dzięki różnego rodzaju właśnie zabiegom wizualnym. I tutaj też może powiecie, że okej, to teraz sobie sam przeczę, no bo mówię, że wokal, a nie performance. No ale wiecie, w występie Slimana, no też mieliśmy potęgę wokalu, ale jednak gdyby nie te ujęcia kamerowe, gdyby nie ten minimalizm, gdyby nie te światła i te dymy, to wydaje mi się, że takiego miejsca by nie osiągnął, bo tutaj po prostu cała atmosfera i cały staging zbudował potęgę wokalu tej piosenki. I to jest, wydaje mi się, dość istotne w tego typu utworach. Mam nadzieję, że to zobaczymy i że to będzie po prostu takie wzruszające i ujmujące. Na razie jest to dla mnie okej, poprawne, ale chyba to jeszcze nie jest tego, czego szukam wśród ballad. A jak Wam podoba się piosenka z Serbii na Eurowizji 2025? Dajcie znać w komentarzu. Koniecznie ocencie ten utwór od 0 do 10 punktów i zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobało Wam się to wideo i subskrypcję kanału, jeżeli jesteście tu po raz pierwszy. A ja z tego miejsca chciałbym podziękować moim patronom za całe wsparcie, które mi dajecie i Wam oczywiście również za to, że dotrwaliście do końca i chętnie oglądacie mój kanał. Bardzo dziękuję, widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!